Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Wiemy, że nie lubicie długich wstępów. My też nie przepadamy z takimi tekstami. To takie troszkę żebranie, ale w opisie tego odcinka znajdziecie linki do naszych stron, na przykład do projektu e-book za wsparcie, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Już za darowiznę 10 zł możecie otrzymać jeden z ponad 40 tematycznych e-booków. I to nie byle jakich. To są pełnoprawne książki, dopracowane, napisane z sercem, pełne wiedzy o psach i kotach. Z pięknymi grafikami, co jest zasługą Beaty, naszej prezeski. A i co najważniejsze, to nie są broszurki na 20 stron, to obszerne poradniki i historie, a autorem niemal wszystkich jestem ja. A jeśli kiedyś przyjdzie wam ochota, żeby postawić naszym psiakom i kociakom coś słodkiego, no nie wiem, deser? Taki większy, waniliowy, z bitą śmietaną, polewą i gałką lodów. To wiecie co? Już za mniej niż ten deser, bo za jedyne 5 zł miesięcznie możecie zostać naszym patronem na stronie patronite.pl. Dla nas to ogromna pomoc. Dla nich ciepłe posłanie, pełna miska i poczucie bezpieczeństwa. A dla was? Satysfakcja większa niż po 3 kostkach gorzkiej czekolady. I jeszcze jedna mała prośba, choć nie przepadamy za takimi apelami. Jeśli możecie, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. To naprawdę pomaga nam dotrzeć z naszymi historiami do większej liczby ludzi. A jeśli nie wiecie, co napisać, wystarczy jedno zdanie. Lowam koty. Dziękujemy. Dzień dobry, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Dziś będzie o kotełkach. Choć nasza fundacja nosi nazwę Dom dla Kundelka, i to właśnie starsze, schorowane psy są od lat naszym głównym zmartwieniem i największą miłością. To dziś, po raz kolejny, otworzymy drzwi do kociego świata. Świata, w którym kroczy się cicho, po miękkich łapach, gdzie spojrzenia mówią więcej niż słowa, a każde mruczenie brzmi jak zaklęcie. Tak, dziś porozmawiamy o kotach, bo choć kundelek brzmi bardzo psiarsko, w naszym domu mieszkają również 4 łapy z pazurem i z charakterem. Opiekujemy się 14 kotami, z których każdy ma swoją historię, swoje przyzwyczajenia, swoje humory i swoje ulubione miejsce do spania. I kochamy je nie mniej niż nasze psy. Nie mniej, tylko inaczej. Wiemy też, że słuchają nas osoby, które mają koty, albo marzą, by kot się u nich kiedyś pojawił. Może znikąd, może w deszczu, może z pękniętym sercem i wielką potrzebą czułości. Tak to już z kotami bywa. To one wybierają dom. To one decydują, czy jesteśmy warci ich obecności. Dlatego dziś, z czułością, szczyptą humoru i wielkim szacunkiem, oddajemy ten odcinek wszystkim kotom i tym, którzy mają zaszczyt dzielić z nimi życie. Choć koty i psy mieszkają z nami pod jednym dachem, to przecież są jak 2 dusze z różnych planet. Pies oddaje nam serce od pierwszego spojrzenia. Kot? Kot najpierw obserwuje, patrzy długo, uważnie. I kiedy już uzna, że jesteś wart jego uwagi, wtedy siądzie obok, albo na klawiaturze, bo kot nie wchodzi w relacje z obowiązku, on wybiera. Zauważyliście, jak koty witają się z człowiekiem? Nie skaczą z radości, nie merdają ogonem. One po prostu są. Czasem tylko unoszą ogon jak flagę i ocierają się o nasz bok. I to już jest wielkie kocham cię w ich języku. Kot mówi niewiele, ale jego ciało opowiada całe poematy. Trzeba tylko umieć je czytać. I właśnie dziś opowiemy wam o tym kocim świecie, pełnym ciszy, elegancji, niezależności i niespodziewanej czułości. Bo choć nie zawsze to okazują, nasze koty są z nami na dobre i złe. To one leżą przy nas, gdy jesteśmy chorzy. To one patrzą na nas tym swoim przenikliwym spojrzeniem, jakby wiedziały więcej, niż chcą powiedzieć. W kolejnych minutach opowiemy o tym, dlaczego koty wybierają dziwne miejsca do spania,
Co oznacza mruczenie i czy zawsze znaczy to samo, jak kot okazuje miłość, a jak niezadowolenie i dlaczego czasem po prostu nas ignoruje, a potem w środku nocy kładzie się na naszej głowie. Będzie też trochę o naszych fundacyjnych kotkach, bo każdy z nich to osobna historia. Jest Mila, która kocha spać na pralce. Jest Frodo, który śpi na schodach do strychu. I oczywiście jest Lady Gusia, nasza mała diwa, która nie uznaje jedzenia z miski, tylko z łyżeczki. Miłość kota to nie eksplozja emocji. To raczej cichy, poranny promień słońca, który kładzie się na naszej poduszce. Nie zawsze ją widzisz, ale jest. Kot nie przytula się na komendę. On sam wybiera moment. A kiedy już wybierze, to najprawdziwszy zaszczyt. Wiecie, że koty mają swój język miłości? Subtelny, nieoczywisty, ale piękny w swej formie. Gdy kot patrzy na ciebie powoli, mrużąc oczy, to nie znaczy, że chce spać. To jest jego uśmiech. W kocim świecie powolne zamykanie powiek to jak wyszeptane ufam ci. A to ocieranie się o nogi? To nie tylko daj jedzenie. To zaznaczenie jesteś mój, jesteś moja, należysz do mojego świata. Gdy kot siada plecami do ciebie, to nie zniewaga, to najwyższa forma zaufania, bo kot nie odwraca się do wroga. I jeszcze jedno, mruczenie. Kojące, uspokajające. Ale czy zawsze to znak szczęścia? Niekoniecznie. Koty potrafią mruczeć także, gdy cierpią, by się pocieszyć, by się leczyć. Mruczenie to jakby ich wewnętrzny śpiew. Śpiew kociej duszy. W naszej fundacji mamy kotkę o imieniu Czarna. Kiedy przyjechała, była tak wycofana, że całymi dniami siedziała pod kanapą. Ale pewnego dnia przyszła sama, położyła się obok i zaczęła mruczeć. Nie wołaliśmy jej, nie głaskaliśmy. Przyszła, bo chciała. I to był najpiękniejszy komplement. Kiedy kot wchodzi do pokoju, dzieje się coś niezwykłego. On nie wchodzi. On się pojawia. Cicho, miękko, jak cień. Niby go nie było, a już siedzi i patrzy. Z tym swoim tajemniczym półuśmiechem. Dlaczego kot woli spać w pudełku po butach niż w ekskluzywnym legowisku? Bo pudełko to azyl, ciepły, ciasny kącik, przypominający schronienie z dzieciństwa. To ich mini twierdza. A że wygląda komicznie? Cóż, koty nie potrzebują luksusu. Potrzebują poczucia bezpieczeństwa. A nic nie daje go lepiej niż zwykły karton. A czemu kot wpatruje się w pustą ścianę? Czy widzi coś, czego my nie dostrzegamy? Może duchy naszych myśli? A może po prostu słyszy dźwięki, które dla nas są zbyt subtelne? Dla kota cały świat jest jak koncert. Każdy szmer ma znaczenie. My widzimy ścianę. On ukryty świat za tą ścianą. Czasem mamy wrażenie, że kot nas ignoruje. Wołamy go, a on nawet nie drgnie uchem. Ale nie łudźmy się. Koty słyszą wszystko. Po prostu nie zawsze uważają, że warto reagować. One nie są niegrzeczne? One są niezależne. W naszej fundacji jest jeden kot, Edgar. Kot, który ignoruje absolutnie wszystkich. Ale wystarczy postawić plastikową miskę na podłodze i bach. Edgar już w niej leży. A kiedy zaczyna grać radio, Edgar siada obok. Cicho, dostojnie, jakby mówił, to akurat doceniam. A w następnej części porozmawiamy o tym, jak koty wybierają sobie ludzi. Bo wierzcie lub nie, to nie my wybieramy kota. To kot wybiera nas. I kiedy już to zrobi, nie mamy wyboru. Zostajemy pokochani. Czy zauważyliście, że koty mają swój harmonogram? Codziennie o tej samej porze wchodzą do kuchni, codziennie leżą w tym samym miejscu, codziennie patrzą przez to samo okno. One żyją jakby według wewnętrznego zegara, którego tykanie słyszą tylko one. W naszej fundacji mamy kotkę Lolę, jednooką damę, która codziennie o 17:00 siada przy szafce z zapasami karmy i czeka. Nikt nie wie na co, bo gdy ją częstujemy jakimś przysmakiem, ona nawet na niego nie spojrzy. Przez chwilę wygląda jak strażniczka, a potem po prostu odchodzi. Bez wyjaśnienia. Bo kot nie tłumaczy się ze swoich rytuałów. On je celebruje. Koty uczą nas, że dzień może być pełen małych cudów, jeśli tylko potrafimy je zauważyć.
że patrzenie na przelatującego owada przez 10 minut to nie strata czasu, to kontemplacja życia. Dzisiejszy odcinek był o kotach, o ich tajemnicach, ich dziwactwach, rytuałach i o tym, co najważniejsze, o miłości. Bo choć futrzaste, niezależne, chodzące własnymi ścieżkami, są też pełne czułości i oddania, tylko po swojemu. A na zakończenie mamy do Was pytanie, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach? Jakie tematy Was ciekawią? Co Was wzrusza, a co śmieszy w kocim świecie? Napiszcie komentarz z całą listą interesujących Was tematów. My naprawdę czytamy wszystko. A Kundel Podcast jest tak samo o psach, jak i o kotach, bo u nas każde futro ma swój głos. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.